Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z vlogiem, jako że jutro jest 1 listopada i ja będę wyjeżdżać. No to postanowiłam, że wezmę Was ze sobą i pokażę trochę ten dzień. Myślę, że nie będzie się dużo działo, natomiast mam w planach przeczytać na pewno jedną książkę i jest to książka recenzencka. Dla mnie Zajazd pod cnotliwą Sekutnicą. Dostałam tę książkę w ramach współpracy i właśnie będę ją w końcu czytać. Chociaż liczę, że jeszcze dzisiaj trochę ją nadgonię, bo przyznam się szczerze, że miałam trochę lekki zastój czytelniczy, co nie pomagało mi w czytaniu książek, a mam już kilka, które no, muszę przeczytać, więc tak. No i poczekajcie chwilę, ja Wam zaraz opowiem o tym zajeździe, tylko chcę też pokazać Wam okładkę, bo jest naprawdę piękna, a potrzebuję przejść w inne miejsce. Więc tak przedstawia się okładka. Jest to książka wydawana właśnie przez samego autora i jest to książka z cyklu. Cykl nazywa się 13 Królestwo. No i ta książka też, żeby nie było, powstaje jako audiobook powstaje tylko w wersji e-bookowej i sam właśnie Artur Toyza, czyli autor tej książki, ją wydaje, czyli to jest taki self-publishing. Mamy tutaj główną bohaterkę Klarę, która jest córką władcy demonów, czyli Kaina. Tak. No i ona jest najmłodszą z dzieci właśnie Kaina. No i ma przejąć władzę nad zaświatami. Natomiast Kain, z tego co na początku się dowiedzieliśmy, on nie do końca jest pewien, czy ona podoła, bo stara się ją chronić jakby cały czas przed tym wszystkim, co tam się dzieje. No i ona, by zasiąść właśnie na tym takim świetlistym tronie, jak to nazywają tutaj w tej książce, musi wyjść za mąż. Ona nie chce wyjść za byle kogo, wolałaby sama zarządzać tym miejscem bez niczyjej pomocy i chce pokazać to ojcu, że ona da radę. No i zawiera z ojcem właśnie pakt. Ten pakt polega na tym, że przez 100 lat będzie musiała z sukcesami, co jest podkreślone, prowadzić zajazd, właśnie, który znajduje się w jednym ze światów. Bo tych światów jest wiele, to jest takie multiversum, także tych światów jest naprawdę sporo. No i jeżeli jej się uda właśnie przez te 100 lat zajmować się tym zajazdem, no to on pójdzie jej na rękę i ona sama będzie mogła zasiąść na tym tronie, nie będzie wcale potrzebowała niczyjej pomocy, no i nie będzie musiała, co najważniejsze, co jest dla Klary właśnie najważniejsze, nie będzie musiała wychodzić za mąż. No i trafia ona tak właśnie tym sposobem na Panger, który jest dosyć podobny do Ziemi, ale takiej Ziemi nieobecnej, tylko właśnie takiej XIX-wiecznej Ziemi, którą zamieszkują elfy, krasnoludy i jakieś inne tam fantastyczne rasy, gobliny, kobolty chyba. Nie jestem pewna co do koboltów, ale gobliny są. Więc tak. No i tutaj magia, którą właśnie nasza Klara posiada, jest skupiona w wielkiej mierze w rękach elit, co też właśnie jest ważne. No i większość takich nowinek technologicznych, które są zakazane właśnie na Pangerze w związku z pewną wojną, która miała tam miejsce, no to jest właśnie nadzorowana przez elficką inkwizycję, co też jest ważne, no bo nasza Klara jest trochę podobna do elfki, dobrze powiedziałam? Do elfa. Natomiast no, różni się bardzo, bo wychowywała się jednak w zaświatach. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bo nie wiem. No i właśnie cały Panger skrywa pewną mroczną tajemnicę, którą jakby Klara będzie pewnie, mam takie przypuszczenia, odnajdować.
rozwiązywać. No i jestem ciekawa właśnie, jaka ta mroczna tajemnica jest w tym 13 Królestwie. Jest to jakby właśnie, tak jak powiedziałam, już pierwszy tom tej serii. Jest to jakby takie wprowadzenie do multiversum snów. No i 2 książki tego autora już wyszły jakby, z tego co wiem. Piekło kosmosu. I Piekło kosmosu jest jakby prequelem do 13 Królestwa. No i mamy książkę Farreter. I to też jest książka, która nawiązuje do tego multiversum. Także sporo się tu łączy. No i jestem bardzo ciekawa, jak te losy dalej się połączą, bo w końcu jakoś lekko się odblokowałam. No i mogę dalej zajmować się właśnie czytaniem. No i chcę się też zająć czytaniem w końcu. Dostałam też już z powrotem, nie wiem czy mówiłam, mój czytnik, więc też jestem mega zadowolona, bo jednak przyspiesza mi to czytanie i mogę zabrać tę książkę wszędzie, nie muszę ciągać ze sobą kilku. Na przykład jeżeli kończę jedną, a gdzieś wyjeżdżam, o to mi chodzi, to nie muszę brać kolejnej papierowej, tylko właśnie mogę wszystko wziąć w jednym e-booku i jest super. Także co, do zobaczenia w kolejnych update'ach czytelniczych. Mam nadzieję, że uda mi się jednak dziś przeczytać, a jutro już będę mogła sobie wziąć inną książkę na podróż i też wam o niej opowiedzieć. Natomiast właśnie teraz na tapecie jestem w zajeździe pod cnotliwą Sekutnicą. Stron w książce mi tu pokazuje, bo sobie włączyłam, jest 294, ja jestem na 55. Do końca w czasie zostały mi około 3 godziny czytania. Wiadomo, że każdy czyta inaczej, w innym tempie, ale tutaj jest tak wypośrodkowane, więc mniej więcej 3 godziny mi zostały, więc mam nadzieję, że dzisiaj uporam się ze wszystkim, co mam zrobić i już przysiądę właśnie do 13 Królestwa i poznam tę historię dalej. Trochę się rozgadałam, więc muszę już zakończyć ten update i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!
podsumowującym update'cie. Nie udało mi się kończyć zajazdu pod cnotliwą sekundnicą. Niestety nawet nie siadłam do tej książki. Jest mi z tego powodu bardzo źle. Natomiast dzisiaj planuję siąść już na pewno. Niestety nie będzie tego już na filmie, ale udało mi się ukończyć książkę. The Cookie Affair. Jest to taki przyjemny romans, który dzieje się w małym mieście. W takim małym mieście właśnie mamy dwójkę bliźniaków i ta siostra zajmuje się właśnie artystycznymi jakimiś rzeczami, jakimiś okładkami, jakimiś artami po prostu, a chłopak mieszka gdzie indziej, natomiast do siostry przyjeżdża właśnie na tydzień odpoczynku, by razem tam sobie zaszaleć. No i przywozi ze sobą kumpla, którego nigdy nie poznał, natomiast przez internet się spiknęli. No i zaprosił go do siostry, żeby tam spędzili wspólnie czas, myśląc po cichu, że coś ich połączy. No i tak też się dzieje, trochę zdradzam, natomiast no romans to romans, wiadomo jak to będzie. Tak też się dzieje, natomiast ten chłopak skrywa pewną tajemnicę. No i żeby tą tajemnicę rozwiązać, na pewno trzeba przeczytać tę książkę. Jest ona bardzo przyjemna, bardzo fajnie mi się ją czytało. Jest dostępna w Legimi. Wiem, że teraz w Legimi są jakieś problemy, natomiast nie mogę znaleźć nic lepszego na razie. Czekam, aż ta sytuacja się trochę rozwinie. No i na pewno będę też inne chciała poznać miejsca. Więc jeżeli macie coś fajnego, zastępczego w ramach Legimi, no to bardzo chętnie bym chciała, żebyście zostawili polecenie w komentarzu, bo będzie mi to na pewno pomocne. No i tak też mój weekend dłuższy wyglądał. Trochę było cmentarzy, czego nie pokazywałam, no bo jednak to cmentarz. Natomiast dużo spacerów, dużo ruchu. No i taki rodzinny czas. Także dzięki za obejrzenie tego vloga. Do zobaczenia w kolejnych i mam nadzieję, że w kolejnym vlogu już będzie przeczytany zajazd i inne książki, żeby o nich trochę więcej opowiedzieć. Pa!